i witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Witam Ciebie, Cześć. Przemo. Prawdziwa akcja na co długo czekaliśmy. Sporo zapowiedzi było. I w końcu wydarzył się ten moment, nastał ten dzień. Ostatnie dni już najpierw w kuluarach, a teraz już oficjalnie testujemy chińskie kombajny. Tak jest. Dwa modele. Dwa modele. Mamy w tej chwili, za nami stoi model GM100, czyli rotorowiec. Na innym polu pracuje GV100, czyli kombajn z wytrząsaczem. Dokładnie. Wykorzystujemy do maksimum możliwości pogodowe, bo żniwa takie już zapowiadaliśmy wielokrotnie i to na naszych live'ach, spotkaniach, na częściach i przy innych okazjach, że pogoda nie jest w tym roku sprzyjająca, warunki są naprawdę trudne i żniwa są tak zwane kradzione. Dzisiaj się ta pogoda dopisuje, więc obydwa kombajny pracują na 100% swoich mocy przerobowych, jak nie na 110. Kto obserwuje nasz kanał YouTube, naszą platformę, to miał okazję już widzieć relacje na żywo. Mieliśmy dzisiaj relacje live, to też można było widać, że jak te maszyny pracują. A propos samej pogody, my tutaj trochę przyjechaliśmy, tak się spieszyliśmy, wiadomo, noc była wilgotna, było parno. Dostaliśmy sygnał dopiero od właściciela, bo trzeba powiedzieć, że pracujemy tutaj pod Poznaniem u jednego z rolników, który się zgłosił do nas z chęcią zrobienia takiego pokazu. Takiego testu, nie? Takiego Przetestowaniu, testu, jako jeden z wielu niedowiarków, bo powiedzmy sobie w międzyczasie, że spora liczba osób patrzy z niedowierzaniem i troszeczkę knując tutaj kwestię tego typu, że te kombajny są o sporo mniejszej wydajności aniżeli nasze legendarne bizony. Tak, a propos bizona, to mówię, mamy tutaj fajne porównanie, bo chłopak, który nam udostępnił to pole, też wcześniej pracował bizonem. Czyli legendą prawdziwą. Jakby nie patrzeć, oczywiście legendą, ja nie mówię, że to są jakieś złe kombajny. Ale tutaj na pewno zobaczycie na przebitkach, że prędkość, z jaką ten kombajn pracował, no była praktycznie 2 razy większa niż to, co robił, co jest w stanie zrobić bizon. No Właśnie, mówię, sam właściciel bo też był mocno. Muszę Ci przerwać, oczywiście nie denerwuj się, Przemo, ponieważ faktycznie ja tutaj dojechałem w trakcie żniw, w trakcie koszenia i niejednokrotnie na tych relacjach, nawet z Chin czy z innych krajów tych kombajnów, widać te bardzo szybkie przemieszczanie się tej maszyny. Jest tutaj tak lekka doza takiej niewiary, że tutaj jest modyfikacja prędkości, właśnie, nie? Że jest przyspieszone tempo. Natomiast o dziwo, jak przyjechałem, faktycznie ten kombajn przemieszczał się na tle bizona z gigantyczną prędkością. A właśnie ile? Bo Ty akurat chyba byłeś w kabinie. Tak, wiesz co, jeżeli chodzi o samą prędkość maksymalną kombajnu, którą o dziwo udało się też uzyskać z pełnym zbiornikiem i na polu, to jest 36 km Ale nie na kosząc. Nie kosząc, oczywiście, no wiadomo. 36 na godzinę, ogromne wrażenie to robi. Każdy, który się pojawił, to też na to zwrócił uwagę. A prędkość koszenia w tych warunkach, to za chwilę też opowiemy, jakie tu mniej więcej warunki panują. No to mieliśmy tak przy wyższym zbożu około od 6 nawet do 9 km na godzinę. No bo w zależności jaka tutaj klasa ziemi, wiemy, że w Polsce występują mozaiki nawet na niedużym polu, bo dzisiaj obsługiwaliśmy tutaj niespełna 7 hektarów, 6,7. Jak dobrze pamiętam, plantacja to przężyto, czyli roślina ozima. Jeśli chodzi o parametry, no to wilgotnościowo też tak wstrzymywaliśmy z tym startem dzisiaj na godziny mocno popołudniowe, żeśmy zaczęli równo z relacją na żywo, czyli około godziny 16 tak naprawdę. No bo te parametry wilgotnościowe wskoczyły na ten pułap właściwy. Dokładnie tak. I teraz tak, jeśli chodzi o plon, tutaj podsumowując tą kwestię,
to około chyba 6 ton, pod 6 ton Wiesz z co? hektara mniej więcej chyba wyjdzie. Tu nie przekłamując w jedną czy w drugą, bo tutaj nie wiemy jeszcze dokładnie, bo nie wszystko zostało odwiezione, ale szacunkowo jak z rolnikiem rozmawialiśmy, Słuchaj, jeżeli chodzi o wydajność, tak jak mówiłem, mamy, tak jak zauważyłeś, 6,7 hektara w tym momencie. Zaczęliśmy zbierać o godzinie 16. Ja tutaj byłem przygotowany do nie wiadomo jak długo, bo też pogoda nas straszyła, że około 22 ma zacząć padać. 3,5 godziny minęło, zostało mi to w tyle, ręce. co- To jest tyle, co w ręku. To, co zostało na polu. a Czyli to jest dobre porównanie, Przemo, bo mówię, tutaj doza takiej nieufności w Tak, stosunku tak, do tej jasne, maszyny no. była, że to jeszcze na jutro tu będzie do No roboty. mówię, my też byliśmy tak przygotowani. 3,5 godziny, 6,7 hektara, wychodzi nam średnio około 2 hektarów na hektar. 2 Hektarów na godzinę. Patrząc na gabaryt tego kombajnu, no to mówię, my też tutaj byliśmy bardzo zaskoczeni, To jest że tak to wygląda. wręcz mało Mało prawdopodobne. prawdopodobne. Mówiłem, prędkość koszenia od 6 nawet do 9 km na godzinę, przy headerze 3,8 metra. Wydajność z pola, z hektara to jest około 6 ton. Nie jest to jakaś tam nie wiadomo jaki wynik. Ale chociaż też nie mała. Nie jest źle, bo Ale chociaż też nie patrząc, mała. patrząc na klasę tej ziemi, to nie jest wcale tak źle. Także no mówię, no pełno niedowiarków, ludzie patrzą, nie wierzą to co widzą, a jednak to się dzieje. Nie? Ale co zrobić, jak tą bestię zatrzymać, Wiesz co? jak byłaby potrzeba nagłego właśnie zatrzymania się. Większość kombajnów ma hamowaną przednią oś. Tutaj producent zastosował 4 koła hamowane. W przedniej osi mamy hamulce tarczowe, w tylnej osi mamy hamulce bębnowe. I to jest też ewenement, bo praktycznie żaden kombajn nie ma z tyłu hamulców. Dodatkowo wiadomo, jeżeli mówimy o takich dosyć ekstremalnych sytuacjach, no jest hydrostat. Hydrostat też nam pozwala dobrze spowolnić maszynę, ale mówię, przy tych prędkościach, jak sobie z operatorem porozmawialiśmy, no to te 4 koła momentalnie zatrzymują. Kombajn maszynę. zachowuje się jak boilit na samym polu, czyli podczas koszenia, bo te prędkości są uzyskiwane naprawdę gigantyczne. No, oszałamiające, można powiedzieć. Ale i te prędkości transportowe, co jest też istotne, no bo nie zawsze możemy mieć do dyspozycji środki przeładowcze, takie jak przyczepa tutaj marki Bergman, która Tak jest. wspomaga nas w tej Dokładnie logistyce. Zazwyczaj są to przyczepy poustawiane na uwrociu, no i tym kombajnem gdzieś trzeba się Trzeba krążyć. I to, trzeba krążyć. Nie? to właśnie ta prędkość, to jest 36 na godzinę, znacznie nam skraca czas dojazdu. No tak jak mówiliśmy, 36 na godzinę to jest praktycznie 2 razy tyle, co każdy inny producent Co przeciętny inny kombajn na oferuje. rynku. I to też jest zaoszczędzenie czasu. Co jeszcze? Kombajn ma 190 koni, to jest silnik 4-cylindrowy, 190 koni. Kombajn rotorowy, o którym pewnie też już mówiliśmy. I teraz tak, ta prędkość, którą my osiągaliśmy na polu, była, żeby Was nie skłamać, gdzieś tak no 80% obciążenia silnika, czyli też był zapas. Prędkość musieliśmy taką osiągać, no bo wiadomo, kombajn rotorowy potrzebuje masy, żeby to wszystko szło dobrze, żeby nie gubił. Co jakiś czas... Te obłożenie, jakby obciążenie, napełnienie tego układu Dokładnie, młócącego, czyli tego rotora. Musi być spore, nie jest takie, no bo taka specyfika maszyny, że im mniej tego materiału będzie, tym więcej będzie gubił. Co do samego gubienia, to też trzeba zwrócić uwagę. My tutaj na początku, my przyjechaliśmy kombajnem, który wczoraj kosił jęczmień. Tam zrobiliśmy ustawy, myśleliśmy, że tutaj coś trzeba będzie poprzestawiać, wjechaliśmy w to przężyto. Okazało się, że jest akceptowalnie. Drobne korekty. Minimalne korekty i jak tutaj pewnie też zauważycie, co jakiś czas mieliśmy taką, można powiedzieć, ekipę, bo tutaj z nami są koledzy z Chin, nie Czyli tylko przedstawiciele z fabryki. Przedstawiciele fabryki i mieliśmy takie, można powiedzieć, trochę prymitywne narzędzie do mierzenia strat, ale bardzo skuteczne, jak się okazało. I tutaj w tym kawałku właściciel też nie wierzył, że przy tej prędkości tak mało strat Te może straty być. mogą być na są tak naprawdę niskim poziomie. bardzo minimalne. Mówi się, że jak jest w okolicach 2% straty, to jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. My tutaj mieliśmy niższy wynik. niż Mniej 2%, chyba zdecydowanie bodajże, mniej niż 1%. z tego co zrozumiałem, nie po chińsku, ale też komunikujemy się w innych Tak. językach, wychodzi, że poniżej 1%. Poniżej 1%, blisko 1%, to też zależy oczywiście od kawałka. No nie jesteśmy w stanie sprawdzić, gdzie
gdzie w każdym momencie ile gubi, ale tak średnio przyjmujemy. I też trzeba to zauważyć, że zboże do zbiornika leciało bardzo czyste. No bo mówię, my jesteśmy u kogoś, nie robimy tu u siebie na polu. My nie możemy sobie pozwolić robienia jakichś tam cudów, niewidów, żeby tylko żeby pokazywać, bić rekordy Ewentualnie prędkości. wydajność i prędkość. Dokładnie, ale mówię, no tutaj jest ktoś, kto jest właścicielem tego pola i on sobie na to nie pozwoli, żebyśmy my robili tutaj jakieś cyrki. Czyli mówiąc na skróty, Przemo, robota musi być zrobiona Robota dobrze, musi być- czysto, schludnie. A nam Ma się być- udało jeszcze szybko. Ma być czysto na przyczepie, czyli zebrane ziarno, odseparowane od plew, jak to się mówi, Tak jest. ale i zarazem ma być czysto na polu, czyli nie może ziarno nam leżeć w tak zwanym pokosie. Nie ma Dokładnie tak. tutaj prawa. Dokładnie I tak. do tego to, co mówisz, trzeci aspekt, robota dosyć, że wykonana czysto na przyczepie, czysto w zbiorniku, czysto na polu, to i do tego Szybko. bardzo szybko. Jeżeli chodzi o szybkość, no też dzięki temu ten wynik, o którym mówiłem, no nam się udało też osiągnąć przez to, że rozładowywaliśmy podczas jazdy. Wiadomo, no nie każdy jest w stanie coś takiego zrobić. My tu mieliśmy doświadczoną ekipę z naszej firmy. No także też właśnie chodzi... też chcieliśmy po prostu przetestować ten kombajn, jak to wygląda. No właśnie, no bo wróćmy do historii bizonowej, tak się wyrażę. No to tam rozwiązania techniczne rury wysypowej nie pozwalały nam tak naprawdę tego wyładunku w trakcie jazdy W biegu, czynić tak w biegu, ponieważ zbyt duże drgania występowały i tego typu mankamenty. Natomiast no już wyższe modele jak Bizon Rekord i inne oczywiście taką opcję wyładunku w biegu i na wyższych obrotach też mogły czynić. Nie? I tu też jest fajna rzecz, jeżeli chodzi o ten kombajn, bo wysokość wysypu jest około 4,5 metra. Mamy tutaj dosyć wysoką też przyczepę wyładowczą, ale jest dodatkowa opcja, żeby sobie regulować góra-dół. A I to też fajnie, na przykład, gdy się nierówno podjedzie, możemy łatwiej kontrolować, można powiedzieć, cały zasyp całej przyczepy, żeby był równomiernie rozsypany. To jest ważna rzecz. to jest fenomenalne rozwiązanie, o którym wspominasz i na pewno innowacyjne, bo jak się patrzy na maszynę niezbyt wielkich gabarytów, tak jak kombajny właśnie, czy to GV, a tym bardziej GM, on dla oka jest małym Mały, kombajnem, tak. trzeba powiedzieć. Zgadza się. I tu od razu może się rodzić pytanie, że my na większość środków załadunku dzisiejszego już dużego, czyli na łódki, czy Tak. na duże przyczepy, czy na przyczepy przeładowcze, nie będziemy w stanie załadować, czyli tak naprawdę ten kombajn nie będzie współpracował z pozostałymi My tak myśleliśmy, maszynami. tak, że on nie jest przystosowany do europejskich warunków, ale jak widać, no doskonale sobie radzi. Wcześniej też tym kombajnem, o którym mówiłeś, tym klawiszowym, na łódkę wysypywaliśmy, nie ma najmniejszego problemu. Mamy XXI wiek, technologia inna, mimo wszystko maszyny małe, maszyny chińskie. Można by powiedzieć, tak jak wspominaliśmy, że nie będzie to dostosowane tu do warunków europejskich, nie będzie dostosowane do oczekiwanych tutaj poziomów komfortu. Tak. Natomiast właśnie tutaj te setno musimy przejść do tej kabiny, z której no, sterujemy całą tą maszyną. Pierwsza rzecz, która się rzuca każdemu w oczy, choćby jak sobie obejrzy maszynę na prospekcie, to jest to, że jest nieasymetryczne położenie fotela operatora. Mamy fotel bardziej z lewej strony. I to też były takie, wiesz... Że to mankament od razu. Zastanawialiśmy Tak, się, tak. no może to nie będzie nic fajnego. Okazuje się, i to wystarczy też porozmawiać z operatorem na live, zresztą on sam przyznał do tego, że to bardzo mu pomaga, jeżeli chodzi o pracę. Wręcz odwrotnie, czyli efekt jest zupełnie inny, ale dlaczego jest Dlatego lepiej? pierwsza rzecz, którą zauważył, to było coś takiego, że poruszanie się po drodze ma bardziej baczenie na tą lewą stronę, która jest tą bardziej niebezpieczną stroną, jakby nie patrzeć. Czyli A od drugiego pasa tak ruchu jest. jakby A przeciwległego. druga rzecz, to też na to fajnie zwrócił uwagę, że nie musi za dużo kręcić głową, bo on sobie siedzi troszkę z jednej strony i w zasięgu wzroku ma praktycznie cały Czyli header. patrzy jakby po skosie Tak. na jednym Dokładnie rzutem tak. oka na cały header. Nie? To jest nawet mądre, Wiesz co, no wydawało się nie, a okazuje się, że jednak tak. że w nie? praktyce jak Jednak się najbardziej sprawdza. się to sprawdza. Jeżeli chodzi o, można powiedzieć, kontrolę pracy, kombajn ma 4 kamery. Jedna kamera jest na zbiornik, druga kamera jest na rozdrabniacz na tył kombajnu i mamy dwie kamery na boki, na napędy. To też mówię, to jest bardzo fajne, przydatne przy tym, żeby zobaczyć jak tam Czyli jak na ta bieżąco praca- kontrolujemy tak na naprawdę bieżąco pracę kontrola. wszystkich podzespołów też. Dokładnie tak. No i oczywiście
z tych wszystkich nowości, czy tam nowinek, które się pojawiają teraz, no to wiadomo, komputer jest dotykowy, w tym przypadku mamy dwa monitory. Parametry ustawiane z panelu, monitor dotykowy. No. Także wszystko jest bardzo takie intuicyjne, proste w ustawieniu. Tu nie jest nic przesadzonego. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. W ogóle, jeżeli chodzi o... No dzisiaj dzień żniw już kończymy. Pod filmem na pewno znajdziecie sobie taki link dla wszystkich osób, które są zainteresowane pokazem. No bo mamy odzew oczywiście, ale my chcemy zebrać jak najwięcej ludzi. Może się by udało zrobić pokazy, że tak zwane łączone, że kilka osób na jednym polu. My serdecznie zapraszamy, chcemy pokazać ten kombajn naprawdę jak największej ilości ludzi. Także pod filmem znajdziecie taki link do takiej ankiety. Wystarczy tam wejść, kliknąć, zostawić zarejestrować kilka informacji. danych. My na pewno się odezwiemy, bo wszystkie te informacje do nas trafiają, przekazujemy je dyrektorom makroregionu. Do każdego klienta się odezwiemy. Może nie uda nam się zrobić u każdego pokaz, ale mówię, no warto zainteresować. Ale na pewno ten kontakt z każdym z Was się dokładnie odbędzie z naszej strony, co jest mocno istotne. Dla nas to też jest wyzwanie i coś ciekawego, przeprowadzić testy, pokazy w trudnych warunkach, Zgadza się. żeby zobaczyć, jak kombajn chiński daje sobie radę na ziemi polskiej. W tych najtrudniejszych warunkach. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.